Witam Was serdecznie w 9. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, którego tematem będzie fotografia. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Marchlak, fotograf, malarz, twórca obiektów i instalacji artystycznych. Na co dzień pracuje na Wydziale Sztuki UP. W tamtym roku Krzysztof wygrał konkurs fotograficzny Wystaw się, organizowany przez CSW Toruń. Nagrodą w konkursie była indywidualna wystawa, która odbyła się w tym roku. Miała ona tytuł Piękne ucieczki. Krzysztofie, bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Cześć, bardzo mi miło, że mogę być Twoim gościem. Chciałabym zacząć od takiego może podstawowego pytania. Jak przyglądam się Twojemu biogramowi, to przychodzi mi na myśl, czemu absolwent malarstwa zajął się fotografią? Jak się to w ogóle stało? To jest też częste pytanie, które dostaję, ale które sobie też sam zadaję. Tak naprawdę fotografią zacząłem zajmować się po obronie doktoratu. Więc również doktorat realizowałem na Wydziale Malarstwa i właściwie on był doktoratem malarskim, chociaż już w nim pojawiały się pierwsze fotografie. Jakby metodą mojej pracy przy tym projekcie były autoportrety, które naklejałem na płótno i później jakby traktowałem je materią malarską. Ale wtedy nie sądziłem, że nowe medium, które wtedy poznawałem, stanie się taką dominującą moją formą wypowiedzi. Czyli działo się to stopniowo? Działo się to stopniowo, naturalnie bym powiedział. Zupełnie intuicyjnie i w sposób niezaplanowany. Ja też zawsze trochę się śmieję, ponieważ pierwszy aparat kupiłem po to, żeby robić reprodukcję moich obrazów. Po czym potrzebowałem jakichś referencji do obrazów i zacząłem wykonywać zdjęcia, które po wykonaniu miałem poczucie, że one są samowystarczalnym dziełem. I przełożenie tego na nowe medium w moim odczuciu już nie było potrzebne. I wtedy zacząłem jakby publikować i pokazywać fotografie. Można powiedzieć też, że to jest takie odważne posunięcie, no bo wszyscy teraz mówią, że malarstwo złote medium, a ty idziesz w kierunku fotografii. Może pociągnijmy dalej ten temat. Czy można powiedzieć, że w obrębie fotografii to właśnie portret jest tym, co cię głównie interesuje? Z pewnością jest to pewna dominanta. W ogóle postać mnie bardzo interesuje. I właściwie może na chwileczkę wrócę jeszcze do malarstwa. Malarstwo dla mnie było taką sytuacją bardzo intymną. Było to przepracowywanie pewnych treści, które były w mojej głowie, obrazów, ale ciągle w samotności, czyli w pracowni, ja z obrazem. Również w mojej takiej karierze zawodowej zajmowałem się też edukacją, więc miałem bardzo duży kontakt z ludźmi. I w jakimś sensie były to dwie odseparowane przestrzenie. I wydaje mi się, że w fotografii, przez to, że mam możliwość współpracy z drugim człowiekiem, właśnie te dwie sfery się troszeczkę spotykają. I z jednej strony pracuję nad obrazem, nad wizerunkiem, ale z drugiej strony pracuję z człowiekiem i z jego emocjami, z jego historią, z jego też widzeniem samego siebie. Duże wyzwanie. Duże wyzwanie i wymagające od osoby, która wykonuje zdjęcie, też takiej otwartości na drugą osobę i trochę tak jakby prowadzenia tej osoby, pomaganie jej w wydobyciu czegoś, co może jest skrywane w środku. I stąd też ten portret albo twarz jest dla mnie bardzo interesująca. Chociaż znowu, jak to często w sztuce bywa, bardzo potrzebuje zbalansowania pewnych działań.
I też zajmuję się albo tworzę też, może nazwijmy to ogólnie martwe natury, Mhm. czyli bardziej obiekty statyczne, z których również komponuję jakąś sytuację. I także, może tak pokrótce mówiąc, że one akurat pojawiły się w takim ciekawym czasie, kiedy był pierwszy lockdown. I ja byłem Aha. przygotowany do sesji zdjęciowej. Miałem dużo obiektów, takich kwiatów z śmietników cmentarnych, które były częścią kompozycji z modelem. Okazuje się, że nie można było się spotykać z ludźmi, to zresztą nawet bym nie ryzykował i swojego, i cudzego życia. I również ten element zamknięcia parków, niedostępności natury, więc zacząłem tworzyć makiety z tych obiektów z Mhm. myślą o tym, żeby w postprodukcji wykorzystać je do umieszczenia modela czy modelki w tym obiekcie. I znowu to podobna historia. Zobaczyłem zdjęcie i stwierdziłem, że postać w tym miejscu już nie jest potrzebna. Jakby historia się Mhm. domyka. Więc wydaje mi się, że w ogóle w sztuce bardzo ważna jest intuicja artysty, ale też reagowanie na sytuacje, które się dzieją tu i teraz. I dlatego powiem w taki trochę miękki sposób o tych tematach, bo one same wychodzą i same jakby powstają w czasie bieżącym. Ja tylko podążam za Mhm. nimi. Więc tak podsumowując ten trochę mój długi wywód, czy rozmyślania, mam wrażenie, że z jednej strony tak, dominuje postać w mojej działalności, bo ludzie mnie inspirują, interesują, zaskakują, ale lubię też te moje ucieczki. Tak jak ta Mhm. wystawa w CSW, o której wspomniałeś na początku, której kuratorką była Agnieszka Gołębiewska, miała tytuł Piękne ucieczki. I właśnie te moje piękne ucieczki w stronę martwych natur też dla siebie samego Mhm. potrzebuję. Chciałabym jeszcze wejść na moment w temat portretu. Powiedz, kogo fotografujesz? Mhm. To jest znowu bardzo szerokie pytanie, bo działam bardzo często w sposób może nie do końca projektowy, ale tematyczny. O tak. Mhm. Zacząłem od tematów związanych ze społecznością LGBTQ. Sam jestem gejem, więc ten pierwsze moje działania dotyczyły właśnie głównie mężczyzn. Z Mhm. jednej strony ciała, ich wizerunku, ale też takiego podejścia z, mm, z stereotypizacją Aha. wizerunku mężczyzny. Oni byli bardzo często ubrani właśnie w klejnoty, w jakieś ozdoby, coś, co nie jest kulturowo przypisywane mężczyznom. Okej. Były to akty, więc oni byli delikatni, podatni na zranienia, a jedyną ich ozdobą była ta biżuteria, którą też sam tworzyłem z jakichś takich ścinków, ale też przypadkowych rzeczy, ale jednak fotografia ma ten magiczną moc, dla mnie przynajmniej, że nawet z kawałka plastiku jest w stanie stworzyć wrażenie czegoś z innego świata. Mhm. Więc zaczęło się od tego, ale miałem poczucie, miałem poczucie takiego potrzeby rozwoju nie tylko w fotografii, ale też mojego podejścia do różnych sytuacji czy Aha. tematów. Więc wtedy rozszerzyłem moje działania o całą społeczność LGBTQ. Współpracuję z teatrami przy różnych spektaklach czy plakatach. Pojawiają się właśnie te elementy natury w formie martwych natur. Obecnie realizuję projekt dotyczący krakowskich artystów. Mhm. To za I chwilę do tego dojdziemy. okej, więc może z opowiadaniem o tym poczekamy chwilę. Ale no, bardzo lubię wybrać sobie jakiś temat, Mhm. pogłębić go,
popracować nad nim. Z reguły pracuję rok do półtora nad jednym projektem. Oczywiście pracując nad kilkoma czasami naraz, ale daję sobie ten czas, żeby pewne rzeczy się rozwinęły. Więc taka krótka droga, bo tak naprawdę fotografią zająłem się tak jak powiedziałem, po doktoracie, ale na poważnie można powiedzieć, że jakieś 4 lata temu zacząłem wchodzić w to bardzo głęboko, więc te tematy się ciągle pojawiają nowe, no ale jednak ta moja metoda pracy, skupienia się na danym problemie, ona też wymaga czasu po prostu, prawda? Czy w obrębie tych tematów, no bo jak wspomniałeś o portretach społeczności LGBTQ, czy też chodzi o przepracowywanie tematów społecznych? Zdecydowanie tak. Mam na myśli, wiesz, taką dyskusję z tożsamością, z pokazywaniem pewnych kwestii tak naprawdę innym osobom, które są także spoza tej społeczności, ale też pokazywanie tej społeczności, takie przeglądanie się w swoim lustrze, na ile to jest dla ciebie istotne. Bardzo istotne. I w ogóle sięgając po tematy społeczne, trzeba pamiętać o tym, że one oddziałują. Ja bardzo w to wierzę, że sztuka przez język obrazu wywołuje może poruszenie, czasami może rozdrażnienie, czasami zachwyt, wywołuje emocje. A kiedy pojawiają się emocje, jakby cały organizm zaczyna inaczej, nazwijmy to, trawić jakiś temat, prawda? I znowu potrzeba wypowiedzi na temat społeczności LGBTQ pojawiła się u mnie wtedy, kiedy zaczęły być pewne społeczne problemy, chociażby strefy wolne od LGBT w Polsce. Czyli w reakcji. To było w reakcji, ale znowu z reakcji, która wychodziła z mojej wewnętrznej potrzeby. Ja wcześniej się nie zajmowałem tematem, który tak naprawdę jest mi bardzo bliski. Bo jakby jestem częścią tej społeczności, ale nie odczuwałem wtedy tak silnej potrzeby mojej wypowiedzi i oddania jakby głosu osobom z tej społeczności. I dlatego fotografia stała się tutaj medium dla mnie znakomitym. I to był mój pierwszy projekt, który zrobiłem. Twarz, oczy, ciało, ono wyraża wiele. Tym bardziej mówimy tutaj o pewnej formie nagości, która jest delikatna, wrażliwa, delikatna na zranienie, delikatna na atak. I ja zapraszam do tego osoby, które po prostu chciały pokazać się. No właśnie, to byli twoi znajomi? Częściowo tak, ale również osoby, które same się do mnie zgłosiły przez Instagram, że chciałyby wziąć udział w tym projekcie. I dla mnie to było najważniejszą rzeczą tego projektu. Moc mediów społecznościowych. Media społecznościowe tutaj bardzo dobrze działały i pomagały. Nie wyobrażam sobie, przyznam szczerze, działalności bez tego medium. Ale jeszcze tak na chwilkę wracając do tych postaci, tam nie było żadnego kryterium ani wiekowego, ani wiele osób mówiło mi właśnie, że chętnie by wzięli w tym udział, ale oni nie są modelem, modelką. Ich ciało nie jest jak osoby z wybiegu. A ja właśnie mówię, właśnie nie o to chodzi. Chodzi o ciebie. Chodzi o twoją widoczność. I to jest dla mnie rzecz, która jest ważna w fotografii. Ona daje widoczność. Widoczność za konkretnym osobom, ale osobom, które też stają się w pewnej formie reprezentacją pewnej grupy. I jeżeli pokazujemy, czy w przestrzeni publicznej, czy w galeriach, ludzi z konkretnych grup społecznych, dajemy im widoczność, czyli społeczną, publiczną. Dajemy im, ale też społeczności. Znaczy, no na pewno ten temat wchodzi na inny poziom. A mówimy w końcu o twórczości artystycznej, tak. prawda? Z tym, że wydaje mi się, że w fotografii właśnie to jest bardzo ciekawa rzecz, że mówimy o właśnie sztuce,
ale z drugiej strony, tym bardziej o portretowej. Mhm. Jeżeli to nie jest czysto estetyczna sytuacja, Mhm. bo też taka fotografia istnieje, prawda? Zdjęcia, które są inscenizowane, gdzie postać, albo inaczej, tożsamość tej postaci nie jest aż tak ważna. Liczy się Mhm. bardziej kadr, liczy się bardziej układ, kolorystyka, napięcie, atmosfera zdjęcia, Mhm. ale czy to jest, nie wiem, Agnieszka, Kasia czy Monika, jakby nie ma znaczenia. A jak to jest w przypadku Twoich zdjęć? U mnie postacie te mają znaczenie. Mhm. Ich tożsamość ma znaczenie, bo ona dopełnia historii. Z tym, że w moich zdjęciach nie zawsze chodzi o tą Mhm. rzeczywistość. To znaczy, chcę, żeby osoby, które ze mną współpracują, nie były, a stawały się. Aha. Stawały się tym, kim chcieli i chciały być chociaż na chwilę, żeby pokazały coś, co może gdzieś skrywają, żeby Mhm. poczuły się wyjątkową. Stąd też moje inspiracje światem mody, czy też trochę reklamy w moich realizacjach zdjęciowych, ponieważ one dają też wszystkim, również mi, Mhm. taki moment, w którym czujemy się wyjątkowo. I dla mnie jest to bardzo ważne w samym procesie działalności. Więc ta tożsamość osoby jest dla mnie bardzo ważna, ale też jej kreatywność, bo my się Mhm. stwarzamy. My możemy tak Mhm. naprawdę być kim chcemy. To nasze limity w głowach nas blokują. Mhm. I nauczyłem się tego w trakcie wielu podróży. Ja też częściowo mieszkam w Mediolanie i na początku, jak tam zacząłem jeździć, to trochę miałem kompleks Mhm. Krzysia z Polski, ale w pewnym momencie zauważyłem, że nie. Że ja mogę być tym, kim się czuję dzisiaj, tym, kim chcę być dzisiaj. Mhm. I wydaje mi się, że to mi też pomogło w tym procesie twórczym z osobami przed aparatem fotograficznym. Ja zawsze im powtarzam, to jest tylko zdjęcie i aż zdjęcie. Wykorzystaj Mhm. je tak, żeby było spełnieniem ciebie. Mhm. No jest to wyzwanie. To może teraz porozmawiajmy sobie o Twoim najnowszym projekcie zatytułowanym Sztuka to ja. I to, co mnie w nim najbardziej interesuje, to przede wszystkim właśnie proces powstawania zdjęć. Ale zacznijmy w ogóle od początku. Kogo portretujesz w tych zdjęciach? To jest projekt, nad którym właśnie pracuję i No i też już od jakiegoś czasu, od prawda? jakiegoś czasu, Mhm. ale to znowu dojrzewało. Jak wszystko w moim przypadku. Z jednej strony, a z drugiej strony dosłownie jednym słowem nawiążę do wcześniejszych rzeczy. Dlaczego pewne rzeczy potrzebuję na nie czasu? Bo ja pracuję z ludźmi i z konkretnymi ludźmi i zawsze przy pracy biorę ich podmiotowość pod uwagę. To są osoby, które oddają mi swoją twarz, wizerunek, czasami twórczość, więc pewne rzeczy muszę mieć mocno przemyślane. Mhm. I ten najnowszy projekt dotyczy krakowskiej sceny artystycznej, głównie malarzy, ale w planie mam Mhm. rozwijanie go dalej. I tak, chciałem bardzo zrobić coś interesującego z artystami, Których znasz. których też znam. Mhm. Też sam mam kończone studia malarskie, też jestem malarzem, chociaż teraz bardziej fotografem, ale jest to mi środowisko bliskie. I do zdjęć, które wcześniej wykonywałem, czasami robiliśmy scenografię i zawsze sobie myślałem, kurczę, artyści w pracowniach mają tak znakomite rzeczy, że one są Mhm. gotowymi scenografiami. Wystarczy wyciągnąć jakiś obiekt i połączyć je w nowy kontekst. No i tak sobie też pomyślałem, że właściwie to oni w tym świecie swoim mogą być tymi modelami, modelkami czy postaciami. Mhm. Więc tutaj się zrodził pomysł tych zdjęć w pracowniach.
chociaż znowu, to jest dosyć popularny temat. Mhm. Artysta w pracowni, też trochę jest taki mit artysty w pracowni, co tam się odbywa, a wiele osób jest ciekawe, co tam się odbywa, w jaki sposób się ten proces dzieje. Ale pomyślałem sobie, że właściwie trzeba na to spojrzeć z innej strony. Przestrzeń jest naturalnym miejscem ich pracy, ale co by było, gdybyśmy zaczęli tworzyć coś nowego w przestrzeni, w której oni pracują wspólnie i ten element portretu byłby jakby częścią kompozycji fotograficznej. No i tak zaczęliśmy pracować. Czyli wchodzimy do pracowni, ja wiem, czym ci artyści się zajmują, bo znamy się i obserwuję ich też twórczość na bieżąco. Przychodzisz z jakimś pomysłem na tę kompozycję? Czasami mam pomysł albo pierwszą myśl, ale do końca nie chcę wiedzieć, co się w pracowni znajduje. Też niektórzy artyści zapraszali mnie wcześniej, żebym zobaczył, że mówili, słuchaj, ja prawie czasami nic nie mam, bo wszystko jest na wystawach, albo mam 2 pracownie, czy niektórzy są w magazynie i boję się, że nic może nie wyjść. Dla mnie to jest super wyzwanie. Ja mówię zawsze, że nie. Ja chcę, żebyśmy weszli do tej przestrzeni, rozejrzeli się, co tam się znajduje i z tego będziemy tworzyć. I tak się zaczęło dziać. I powiem szczerze, że jest to dla mnie niesamowita frajda i przyjemność, ale z drugiej strony też łączymy nasze podejście twórcze i wspólnie wytwarzamy nowe dzieło, czyli obraz fotograficzny. Więc to jest jakby taka prosta metoda, ale metoda, która unika myślenia projektowego. Ja nie chciałem tutaj projektować przestrzeni, która będzie uwieszona na zdjęciu. Ja chciałem, żeby ona się działa i też jakby ten cały proces, on jest zachowany dla mnie, dla artysty, ale my właściwie ciągle pracujemy na próbnych zdjęciach robionych w czasie bieżącym, więc też można zobaczyć, jak się zmieniają te kompozycje, jak myślimy o układzie prac, które tam się znajdują. I jeszcze jedna rzecz, nie zawsze widać na tych zdjęciach wszystkie prace. Mi zależało na tym, to mogą być elementy do nowych obrazów, to mogą być elementy, z których artyści korzystają. Na przykład u Tomka Barana tam jest bardzo dużo Nie elementów, muszą z być których... całe prace, tak? Jeszcze raz? To nie muszą być całe To prace. nie muszą być całe prace. To ma być trochę warsztat artysty, mogą to być całe prace, ale przede wszystkim tworzymy wspólnie kompozycję, w której artyści się odnajdują, w której są częścią. I dużą radość mi sprawia to, że na koniec sesji zdjęciowej są zaskoczeni, są zadowoleni i trochę się na nowo niektórzy odnajdują. Dla mnie niesamowite w tym projekcie jest to, jak z tych zdjęć, czy z tej metody, którą sobie obrałeś, jak tutaj ujawnia się temperament każdej z tych osób, które portretujesz. To jest niesamowite, że jak artysta jest blisko swoich prac i to jest tak naprawdę jego dialog z własną twórczością, także na tym zdjęciu, bo to nie jest walka, to nie jest zderzenie się, to jest jakieś specyficzne współistnienie, w którym ta dana osoba musi się dobrze czuć, prawda? Tak. Bo tutaj to jest ważne, że to jest też zdjęcie, które ty wybierasz i staje się częścią tego cyklu. Jak rozumiem, to jest zdjęcie zaakceptowane przez drugą stronę. Tak. Pracujemy wspólnie i na bieżąco oglądamy na komputerze te fotografie, więc ja też widzę z jednej strony, jak artysta sam czy artystka sami siebie widzą, Co im przeszkadza co im pewnie? przeszkadza i to trzeba uszanować. To nie jest sytuacja, w której mamy modelkę, którzy mają przedstawić jakiś produkt czy ubranie. To są osoby, które mają też osobowość, ale też osobowość w pewnym sensie też można powiedzieć publiczną, bo jednak są artystami osadzonymi w świecie sztuki, Z jednej strony rozpoznawalnymi. tak, ale wiesz, z mojej perspektywy
tutaj mamy taką sytuację, że w tej przestrzeni publicznej oni funkcjonują najczęściej jako nazwisko Mhm. i ich prace to są oni. To I prawda. tutaj oni wychodzą przed swoje prace. To jest ten ciekawy zabieg, który się dokonuje. To prawda i powiem szczerze, że dla mnie to było dużym zaskoczeniem, bo wiele osób, wielu artystów tak na początku nie wiedzieli, czego się spodziewać. Mhm. Chętnie zgodzili się na udział. Zresztą też moja metoda była taka, żeby nikogo nie namawiać, tylko żeby te osoby po prostu czuły chęć, Chciały. tak, i Mhm. chciały w tym brać udział. Ale dla mnie od momentu, kiedy wchodzimy do pracowni i zaczynamy działać, układać, przestawiać, skakać w powietrze i tak dalej, widziałem, jak artyści angażują się w całości w zrobienie tego zdjęcia. Dla nich ono się staje ważne. Tak samo jak dla mnie. I zaczyna mieć, powstaje jakaś taka niesamowita energia, która, to o czym wspomniałeś, Delfino, że ta energia sprawia, że zaczyna wychodzić ich temperament, ich energia, ich wyjątkowość, bo te zdjęcia są inne. Każdy z nich jest inne. Z jednej strony dzieła sztuki budują te różnice, ale artyści wobec tych dzieł w jakiś sposób jakby w harmonijny sposób się z nimi łączą. No właśnie, dopełniają. Tak. Trudno znaleźć odpowiednie słowo. Tutaj rozumiem to wahanie w Twoim głosie, dlatego że niełatwo jest to mówić, to też te prace trzeba zobaczyć. Tak. Tak to już jest z fotografią. Wydaje mi się, że dobrze się zobaczyć też w takim zestawieniu, żeby też jedno zdjęcie daje też absolutnie duże wejście i poznanie artysty, ale z punktu widzenia też twórczego czy artystycznego z całej serii, wydaje mi się, że bardzo fajnie jest zobaczyć wszystkie zdjęcia i wtedy zobaczyć, jak różnorodna jest twórczość osób żyjących w Krakowie, jak czasami nawet zastanowić się, w jaki sposób temperament tej właśnie osoby wpływa na to, czym się zajmują. I mam poczucie, że w tych zdjęciach widać właśnie te cechy artystów. Wspomniałeś także o tym, że współpracujesz z teatrem. Czy tutaj Tak. to jest współpraca też głównie fotograficzna? Tak i nie. Na sztuce nie zawsze odpowiedzi są proste. Tak, robię dużo zdjęć i to są, najwięcej współpracuję z 2 teatrami w Krakowie. To jest Teatr Nowy Proxima i Teatr Barakach. Aha. I z jednej strony w Teatrze Barakach wykonuję zdjęcia do plakatów różnych wydarzeń, ale też współpracuję przy tworzeniu scenografii do spektakli. Głównie ten temat scenografii się powtarza, pojawia, tak. Ale też to wychodzi z takiej też otwartości zarówno teatru, jak reżysera, bo głównie robiłem scenografię dla Michała Telegi, takiego młodego, bardzo kreatywnego krakowskiego reżysera. I on zawsze potrzebował, aby miał takie poczucie, że w jego spektaklach obiekt, właśnie scenografia powinna być dziełem sztuki sama w sobie i niekoniecznie niekoniecznie jest to scenografia. Nawet na plakatach były opisy, że to jest instalacja performatywna, bo one zmieniały swoje układy. Każdy spektakl był inaczej ułożony z tych elementów, które udostępniałem. I właśnie takie było podejście Michała Telegi, żeby w każdym spektaklu, albo nie w każdym, ale we współpracy ze mną, to dzieło nie było po prostu tłem, ale było w jakimś sensie kolejnym bohaterem na scenie czy wobec aktorów. Natomiast w Teatrze Nowym Proxima
Bardzo lubię współpracować z tym teatrem i też bardzo lubię współpracować z Łukaszem Błażejewskim, który jest też tam Mhm. scenografem, sam jest artystą, jest aktorem. Jest to niesamowicie kreatywna osoba, która mnie inspiruje po prostu. I przy takich działaniach performatywnych, Mhm. bo bardziej tutaj współpracuję z tym teatrem przy sytuacjach performatywnych. Każdy projekt, który przygotowuje, zawsze mnie zaprasza do współpracy. Mhm. I wydaje mi się, że z jednej strony mamy znakomite zdjęcia, ale tutaj znowu mam poczucie, że nasze spotkanie po prostu wytwarza jakąś energię twórczą i to idzie. Mhm. Więc też teatr jest taką dla mnie genialną przestrzenią do eksperymentu, zabawy, otwarcia się na współpracę z innymi, bo jednak znowu tutaj mamy cały zespół, z którym pracujemy i, i inspiracji osobami twórczymi, Mhm. obserwacji też, jak pracuje się z aktorem na próbach, bo też przed zrobieniem zdjęć przychodzę na No tak. próby, dowiaduję się, co tam się dzieje i też troszeczkę uczę się pracy z drugą osobą, Mhm. tylko że ja zatrzymuję obrazek w bezruchu, a tam się akcja odbywa. Więc to jest na wielu poziomach dla mnie ważne. Plus oczywiście fotografia, ona może być dokumentacyjna, Mhm. ale też może przy tym mieć duże walory artystyczne. Więc tutaj jest ten element, który mnie bardzo pociąga. Tak przysłuchując się temu, co mówisz, myślę sobie, że takim wyznacznikiem Twojego działania jest właśnie ciągłe eksperymentowanie z medium i jednak nie ograniczanie się do jednej dziedziny kultury czy sztuki. I może w związku z tym tak przewrotnie zadam to ostatnie pytanie, czy myślisz, czy w ogóle bierzesz pod uwagę jeszcze powrót do malarstwa, czy to są jeszcze drzwi otwarte? Mm. To jest pytanie, które sam sobie zadaję i przyznam szczerze, że tęsknię za malarstwem. I nie odcinam się do tego zupełnie. Uważam, że nie byłbym fotografem realizującym takie projekty, gdybym nie był malarzem. I malarstwo bardzo mocno wpłynęło na moją fotografię. I zastanawia mnie jedna rzecz. Jak Mhm. teraz fotografia wpłynęłaby na moje malarstwo? I to mnie bardzo intryguje, więc mam ogromną potrzebę, żeby też powrócić do tego i sobie odpowiedzieć na to pytanie. To ja życzę Tobie tych ciekawych dróg i poszukiwań, które sobie obierzesz. Krzysiu, wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, Delfino.